Cześć, witam Was serdecznie na kanale u Białego. Dzisiaj powiem kilka słów o rolkach napędowych paska alternatora, wspomagania paska napędowego. Przełączam na drugą kamerkę. Taka mała, krótka porada dzisiaj. Zobaczcie, tu jest rolka, akurat druga metalowa. Nieraz jest tak, że paski, akurat tam leży jeden pasek, tu leży drugi. Paski mamy fajne. Rozwaliło koło pasowe w BMW E60 dwulitrowym dieslu. I co, no rolki generalnie nie miały za bardzo luzu. Napęd jest całkiem znośny. Szkoda to klienta naciągać na koszty, ale hurgotały. Brak luzu, ale było hurgotanie. Rolki widać, że iny, jedna, druga. I co robimy? Wyjmujemy taki uszczelniacz. Z jednej, z drugiej już jest włożony, nasmarowany. Wyjmujemy to cienkim śrubokręcikiem, podważając od wewnętrznej strony tutaj, delikatnie, żeby tego uszczelniacza nie rozwalić. Podkładamy, wyjmujemy ten uszczelniacz. Jak nam się trochę podegnie, delikatnie go prostujemy. I tak jak ja tutaj zrobiłem, smarujemy. Napychamy tam smaru, najlepiej jakiegoś dosyć dobrego. Ja mam taki jakiś niebieski. Niebieski albo zielony, nie taki zwykły jakiś EUT, tylko taki trochę do większych obciążeń. Są takie lepsze smary. Kurde, słabo widać, no ale taki niebieski. Stosuję też takie zielone. One są takie, czuć, że one są bardziej takie lepkie w stosunku do tych zwykłych EUT smarów, EUT 40 tam, czy 43. Ten jest taki bardziej jakby ciągnący się. Używam właśnie tego albo niebieskiego, albo takiego zielonego. One są bardzo, bardzo fajne, bardzo dobrze się trzymają. No i co, napychamy. Oczywiście tam można przetrzeć lub umyć, zależy jak to woli. I wciskamy ten smar później delikatnie, takim trochę grubszym śrubokręcikiem. Dociskamy dookoła, żeby nie pogiąć tej. Wciskamy po prostu ten uszczelniacz. Później robimy to z drugiej strony, też go wciskamy. Obmywamy to trochę jakimś zmywaczem, benzynką, żeby nie było tłuste. Generalnie ja wkładam trochę więcej tego smaru, najwyżej troszeczkę wyrzuci. No ale wiadomo, więcej nie zmieści się niż się zmieści, także i tak więcej nie wypchniecie. Producenci z reguły w nowych rolkach dają za mało tego smaru, dosyć mało. No i z reguły dlaczego się psują te rolki? Zobaczcie. One się psują dlatego, że po prostu z biegiem czasu ten smar już się wytapia, nachodzi tam brudu i chodzą na sucho i to jest przyczyną destrukcji tych rolek. Także szkoda nieraz po prostu naciągać klientów, jeżeli cały napęd jest, nie robicie całego napędu, bo tu jest koło pasowe, tylko było jak widać odkręcone. Alternator jest spoko, pompa jest spoko. Wszystko tu jakoś działa jak należy, auto dosyć zadbane. I zobaczcie, ta rolka jak ją zakręciłem, to hurgotała jak no jak gruz już, nie? A zobaczcie teraz, co bym z nią nie zrobił, jakbym ją nie zakręcił. Zaczęła się kręcić już ciasno, cicho i jest, kurczę, w zasadzie kręci się ciaśniej chyba jak nowa z pudełka. A wcześniej bym ją tak zakręcił, to byśmy słyszeli tylko hurgot i no każdy by powiedział szrot. A teraz roleczka chodzi jak nowa, także w ten sposób, oczywiście jeżeli rolki są jakieś, tu była inna włożona, także coś tak jakby z oryginału. Także jeżeli macie względny napęd, dobre paski, nie wymieniacie całego napędu, bo jest to niepotrzebne. Smarujemy, bo kto smaruje, ten jedzie. No i generalnie robiłem to już niejednokrotnie i naprawdę taka rolka, która już hurgotała, potrafi wiele lat chodzić. I uwierzcie mi, że lepiej jest nasmarować jakiś oryginał albo taką inę, jeżeli oczywiście nie ma luzu, jeżeli łożysko jest nierozwalone, niż kupić nowy jakiś najtańszy zamiennik, bo ten nowy najtańszy zamiennik może się szybciej rozwalić niż takie kółko dobrej jakości nasmarowane porządnym smarem. Także taka krótka porada, może komuś to pomoże. Dziękuję i zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam, hej, cześć.